Cześć, hello, Sziasztok, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować najwspanialszą z najpiękniejszych. To jest moją flagową Amigę 4000 Tower. Zanim zaczniemy, zapraszam na grupę na Facebooku Retro z Serca i z Pasji. Link macie w opisie do tego filmu. Zaczynajmy! Chciałbym Wam pokazać, jak ta Amiga jest zbudowana, jaką ma obudowę, co ma w środku, co ma na zewnątrz. Obudowa nie jest oryginalna, nie pochodzi z tego komputera. Jest to obudowa typu AT, podejrzewam z przełomu lat 80., 90. Kupiłem ją wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych za jakieś chore pieniądze z wysyłką. Obudowa kosztowała coś koło 70 funtów, a wysyłka bodajże 120, czy mniej więcej w tym przedziale. Pozbyłem się oryginalnej obudowy, włożyłem tą. Powód był tego taki, że wtedy miałem manię wielkości, to znaczy chciałem włożyć do tego komputera wszystko, co tylko da się włożyć. A jeśli się nie da włożyć, no to jakimiś przewodami, kabelkami umiejscowić to na zewnątrz. Takie miałem wtedy podejście. Niezbyt zdrowe, niezbyt rozsądne. Natomiast oryginalna obudowa do Amigi 4000 Tower, mimo że jest dużych rozmiarów i jest spora, to jest mega toporna i trudna. Nie da się tam włożyć napędu. Tak o. Trzeba mieć specjalne szyny, które montuje się w napędzie, po bokach napędu oczywiście. I za pomocą tych szyn wsuwa się napęd do środka obudowy. Nie muszę mówić, że te szyny są naprawdę mega trudno dostępne. Mi się też udało dostać kiedyś za jakieś chore pieniądze w Stanach Zjednoczonych, bo w Europie one były nie do zdobycia. Mając taką obudowę, no nie ma żadnego problemu. Chcę sobie coś włożyć, to sobie wkładam. No okej. Co my tutaj mamy? Dwie stacje dyskietek. Obydwie są gęste. 1,76 MB. Jest na nie miejsce, taki miałem kaprys. Miałem takie stacje dyskietek, więc takie zamontowałem. Napęd IDE. DVD RW. Jak zresztą widać. Do tego mam również na IDE i Omega Zip 250 MB. Ja tego używam jako sprzętu do backupów. Kopiuję sobie na to system. Gdy coś mi się stanie z dyskiem twardym, gdy stanie się cokolwiek, wkładam dyskietkę, system startuje z dyskietki 250 MB. Super sprawa. Napęd SCSI DVD do oglądania filmów. Raczej to jest kiepski pomysł, niepraktyczny. Chyba że oglądamy naprawdę stare filmy na DVD. Wtedy oprogramowanie Amigi radzi sobie z tym. Jeśli byśmy sobie chcieli zobaczyć jak coś współczesnego, co jest kodowane w sposób taki, którego AMP2 nie rozumie, filmu nie obejrzymy. Trzeba go najpierw zripować na PC albo na Macintoshu, przekopiować dane na dysk twardy Amigi i wtedy można oglądać filmy DVD. No cóż. Dwa twarde dyski SCSI, każdy jest po 300 MB. To są dyski serwerowe. Gdzieś mi tutaj takie leży. Dysku twardy SCSI, chip, taś, a tutaj jest dysk. Dyski są głośne przy rozruchu. Wydzielają ogromne ilości ciepła. Ale działają w każdej Amidze. Nawet takiej, która ma SCSI 1. Czyli na przykład Amiga 3000. Ważne jest tutaj to, że to są dyski typu Atlas. I mają nalepkę LVD SE. Więc można sobie włożyć do Blizzarda Power PC, można włożyć do Octagona, jakiegokolwiek amigowego czy PC-owego kontrolera SCSI i on będzie działał. To są dyski 80-pinowe. Podłączam je do Amigi za pomocą takiego specjalnego adaptera, za chwilę Wam go pokażę. Ja mam takie dyski dwa. Ten dolny jest amigowy, ma tam amigowe oprogramowanie, system, dane, a tego używam do emulatora Macintosha
pod emulatorem Fusion. No gry na Maca trochę zajmują, nieraz są wielopłytowe, więc mając paręnaście gier się okazuje, że 70-100 giga zajęte. No może nie paręnaście, ale parędziesiąt. W każdym razie dyski są wykorzystywane jak najbardziej. Kupiłem na eBayu chłodzenie do nich. To jest taka kratownica, tutaj są dwa wentylatory na 12V, jeden i drugi, tak samo tutaj. Używanie tych dysków twardych bez chłodzenia jest bardzo kiepskim pomysłem. Nawet w Amidze, gdzie one działają na 10% obrotów, może nie obrotów, na 10% wydajności, i tak one się bardzo mocno grzeją. Muszą mieć chłodzenie. Kupiłem sobie taką właśnie zabawkę, że tak powiem. No niestety nie widać tego za dobrze. I problem z chłodzeniem się rozwiązał. Mamy tutaj przycisk. On wygląda jak przycisk rozruchowy z silnika do Boeinga. No ale za jego pomocą możemy sobie Amigę włączyć. Tak właśnie startuje traktor z lat 60. No ale pogadajmy o tym, co jest w środku. Układem napędowym zasilającym to wszystko jest zasilacz 1000 W. Oczywiście jest to przerost formy nad treścią. Nie ma żadnego sensu wkładanie takiego zasilacza do Amigi. Włożyłem go z dwóch powodów. Po pierwsze, miałem taki pod ręką. Leży nieużywany. Ja już go do PC-ta nie będę wkładał. W Amidze się on sprawdza znakomicie, ponieważ jest stabilizowany. Daje idealne, piękne 5V, których Amiga bardzo potrzebuje. Już wam to pokażę. Mam tutaj zainstalowany taki malutki miernik, kupiony na AliExpressie. I to jest to, co Amiga lubi najbardziej. Piękne, stabilne 5V. Z zasilaniem tego komputera miałem ogromne jaja. Specjalnie dla tej Amigi już parę lat temu kupiłem zasilacz AT300W z nowej produkcji. Dałem za niego 70 funtów, czyli w złotówkach w okolicach 300 zł? 350. I myślałem, że dzięki temu rozwiążę wszelkie problemy z zasilaniem mojego komputera. Myliłem się. Zasilacz okazał się najtańszym chińskim badziewiem wykastrowanym ze wszystkich możliwych zabezpieczeń i zbudowany z najtańszych możliwych podzespołów. Efekt używania tego zasilacza był taki, że upaliło mi się tutaj to gniazdo zasilania. Ono jest wymienione. Ja wam pokazywałem to na poprzednim filmie. Dokładnie na 5V piny się upaliły, ponieważ wydzielała się tam temperatura. Nie była ona duża, ale przez kilka lat sukcesywnego takiego upalania dokonało się. Trzeba było wymienić całe gniazdo zasilania na taki grzebień, bo oryginalne gniazdo jest nie do dostania, ale problemy z zasilaniem komputera nie ustąpiły. Nadal tam było ciepło. No i PowerPC nie chciało mi działać, które jest bardzo wrażliwe na spadki napięcia. Summa summarum zamontowałem tam zasilacz ATX. Był to kiepski pomysł, ponieważ zasilacz dawał maksymalnie 4,7V, co było za mało dla Amigi. Przedyskutowałem temat z moim kolegą, a następnie z czatem GBT. No i czat GBT zasugerował, aby podłączyć zasilacz ATX, ale koniecznie stabilizowany. Znalazłem na eBayu taki zasilacz 550W, co i tak jest za dużo, ale to był najmniejszy możliwy zasilacz, jaki można było kupić. No ale nie kupiłem go ze względu na moją sytuację finansową, ponieważ również okazało się, że mam taki zasilacz pod łóżkiem. Zamontowałem, podłączyłem
działa jak złoto. Skończyły się problemy z zasilaniem Amigi. W Amidze zamontowałem kartę BFG 9060 z aktywnym chłodzeniem na gumkach recepturkach. Być może jest to głupio to wygląda, ale działa, sprawdza się, chłodzi komputer. No więc jeśli coś wygląda jak głupie, ale działa, nie pamiętam jak to dalej leciało. Komputer oczywiście ma zamontowanego mediatora, tutaj go widzicie. Również go prezentowałem w poprzednim odcinku. Myślę, że trzeba będzie tutaj dorobić jakąś podstawkę. Nie podoba mi się, że to tak tutaj sobie dynda. Karta graficzna Voodoo 3. Karta dźwiękowa, no kawałek jej tylko właściwie widać. Sound Blaster 128. Będę tą kartę zmieniał. Mam Teraceta 512i i on będzie zamontowany w tej Amidze. No i oczywiście Ragnarok G3 800 MHz. Mamy power w Amidze. Voodoo 3 się bardzo grzeje. Z tego powodu zamontowałem tutaj ten oto wentylator. Niestety nie do końca on zdaje rezultat. Za słabo dmucha, nie daje rady skutecznie schłodzić karty Voodoo 3. Więc wpadłem na taki znowu głupi pomysł. Zamontowałem wiatrak z uszkodzonego zasilacza, dokładnie takiego samego. Miałem uszkodzony. Widać. Jest tutaj wiatrak, dokładnie taki sam jak tutaj. Podłączyłem zasilanie i jest to rozwiązanie wystarczające. Całość zamontowane jest na rzepie, takim tutaj właśnie oto, więc jest to sposób nieinwazyjny. W każdej chwili można go zdemontować, usunąć i nie będzie potem żadnego śladu. Kolejne karty, jakie tutaj mam zamontowane, to jest Xsurf 100 Individual Computer oraz Budde. Również Individual Computer. Karta Xsurf jest wyposażona w Rapid Roada, czyli mam dostęp do USB w Amidze. Fajna sprawa, przydatna. A Budda robi jako adapter do karty Compact Flash. Już wam pokazuję, jak to wygląda z tyłu. Jest USB. Jest tutaj karta Compact Flash. Służy do wymiany danych. Opowiem wam, jak mam podłączony tutaj dźwięk, bo zrobiłem taką magiczną i dziwną sztuczkę. Kabel audio z karty dźwiękowej jest pociągnięty bezpośrednio do środka Amigi i podłączony jest do Pauli. Tak jak tutaj widać właśnie ten biały kabelek. Czemu to ma służyć? Mam dostęp do dźwięku komputera od razu po włączeniu zasilania. Zwykle, na przykład w Amidze 1200, kabel z Pauli podłączają do karty dźwiękowej, do złącza na przykład mikrofonowego i z tego złącza mikrofonowego dalej przez wbudowany mikser jest to wyprowadzane zielonym gniazdem i to działa. To rozwiązanie ma sens, działa, ale efekt jest tego taki, że na przykład włączymy sobie jakąś grę z dyskietki, no to nie mamy dźwięku, bo karta dźwiękowa nie jest zainicjowana przez system. Za pomocą mojego sposobu dźwięk mamy od razu. Korzystam z tego, no ale oczywiście kto co lubi. Tak wygląda moja Amiga 4000 Tower. Komputer, z którego jestem bardzo zadowolony. Zawsze był moim marzeniem. No a marzenia są po to, żeby je realizować. Całkiem niedawno tutaj był jeszcze ogromny burdel związany z kablami zasilającymi. Pałętały się one wszędzie. W tej chwili wygląda to dużo lepiej, ale nie jest to jeszcze ostateczna wersja. W planach mam wziąć przewód 2x0,75 i podłączyć do jednego przewodu te wentylatory. Dzięki temu uda mi się pozbyć raz, dwa, trzech, czterech rozgałęziaczy. Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Jest duży postęp. Nie jest to jeszcze finalna wersja. Tak samo myślę, żeby z AliExpressa kupić taśmę 40 pin i zrobić sobie na wymiar, aby móc Compact Flasha ładnie połączyć bez takich właśnie dziwnych rzeczy. No i można też jeszcze taśmę 50-pinową z Kazi również zrobić na wymiar, tak aby ona zajmowała dużo mniej miejsca i wyglądało to dużo bardziej estetycznie. Tak wygląda włączony komputer. System operacyjny załadowany.
gotowy do pracy. Mam postęp ze sprzątaniem tutaj. Chcę zrobić postęp ze sprzątaniem tutaj, bo tam jest z tyłu jest jeszcze tragedia. Ale skoro tutaj mi się udało, tam też mi się uda. Dziękuję za oglądanie. Miło, że jesteście. Wpadnijcie na Facebooka do grupy Retro z Serca i Pasji. Do następnego razu. Bye bye. Wisont lata, szro.